Cześć! Już wkrótce, już niedługo większość z Was odlicza już tygodnie, dni i godziny do otwarcia wydarzenia transferowego. W związku z tym przygotowałem krótkie wideo, jak się przygotować do tego wydarzenia oraz co ma wpływ na Wasz ranking migracyjny. Ranking migracyjny różni się od siły gracza, czyli Battle Power, którą często mierzy się liczbę oddziałów żołnierzy. Ranking migracyjny odzwierciedla rzeczywistą siłę gracza, nie sztucznie zawyżoną przez liczbę posiadanych oddziałów. Istnieje kilka kluczowych czynników wpływających na ranking migracyjny. Po pierwsze, moc oddziałów, nie ich liczba. W grze istnieją różne poziomy jednostek. Najpopularniejsze to oczywiście T11 i T12. Jednostki wyższego poziomu są silniejsze, ale też wnoszą większy wkład w ranking migracyjny. Co można zrobić, aby obniżyć wkład oddziałów w ranking migracyjny? No oczywiście można wykasować pokaźną liczbę oddziałów, ale niewiele to da, bo sama liczba oddziałów nie stanowi dużego wkładu w ranking migracyjny. Po drugie, behemoty. Te potężne stworzenia dodają znaczącą wartość do całkowitej mocy gracza. Ich rozwój i poziom mają bezpośredni wpływ na ranking migracyjny. Co można więc zrobić, aby obniżyć wkład behemotów w ten ranking migracyjny? No niestety niewiele. Jeżeli już ulepszyliśmy fragmentami, bateriami i fiolkami doświadczenia nasze behemoty, to nie da się tego cofnąć. Wkład behemotów na ranking migracyjny jest permanentny. Po trzecie, eskadra powietrzna. Zdolności i moc eskadry powietrznej, obejmującej zarówno helikoptery, jak i samoloty, są ważnym czynnikiem. Ich wyposażenie, poziom i efektywność wpływają oczywiście na ogólną ocenę gracza. Co można więc zrobić, aby obniżyć wkład eskadry powietrznej w ranking migracyjny? No niestety, tak samo jak w przypadku behemotów, niewiele. Jeżeli już ulepszyliśmy nasze helikoptery, samoloty czy kariera lub umiejętności formacji powietrznej, to nie da się tego cofnąć. Wkład mocy eskadry powietrznej na ranking migracyjny jest permanentny. Po czwarte, sprzęt burzy, czyli Tempest Arms. Wyposażenie burzy to zaawansowane przedmioty, które zwiększają moc bohaterów, którzy go noszą. Są one kluczowe dla strategii i siły bojowej, a tym samym mają ogromny wpływ na ranking migracyjny. Co można zrobić, aby zbić ranking migracyjny sprzętem burzy? Można zrobić dwie rzeczy. Jako że nikt z nas raczej nie chce się pozbywać swojego sprzętu burzy, to jest to propozycja numer 1 – zniszczyć lub sprzedać. Wtedy bardzo mocno nasz ranking migracyjny powinien spaść. Drugie wyjście jest mniej brutalne, ale nie jest tak pewne jak to pierwsze rozwiązanie. Mianowicie, wystawcie swoje Tempest Arms na sprzedaż. To powinno obniżyć wasz ranking, to jest pewne. Niepewne w tym jest to, jak zachowa się rynek sprzętu burzy podczas wydarzenia migracyjnego. Ostatnio był zamknięty, więc trik z wystawieniem na sprzedaż może się nie udać. Po piąte, jednostki przemiany energii, Energy Transformation Units. Te jednostki są specjalnymi kryształami, które mają swoje unikalne zdolności i moc. Ich obecność i poziom także przyczyniają się do rankingu migracyjnego i mają na niego kolosalny wpływ. Tutaj bardzo podobnie jak w przypadku sprzętu burzy, wyjściem jest zniszczenie kryształu jednostki przemiany energii, ponieważ w przeciwieństwie do sprzętu burzy nie można go wystawić na sprzedaż. Bolesne? Tak, ale może pomóc wam dostać się do wypatrzonego stanu. To od was zależy, czy wam się to opłaca. Podsumowując, ranking migracyjny w State of Survival jest bardziej złożony niż zwykła siła gracza i uwzględnia różnorodne elementy, które razem odzwierciedlają rzeczywistą moc i zdolności gracza. Zrozumienie i optymalizacja tych aspektów są kluczowe dla osiągnięcia wysokiej pozycji w rankingu migracyjnym lub przeciwnie.
zminimalizowania punktów rankingowych w celu uzyskania wymogu mniejszej liczby biletów do transferu.